Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Sprawy techniczne. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat konserwacji i czyszczenia makiety. Otóż chciałem pokazać, jak ja zajmuję się konserwacją, jak ją wykonuję, czego używam, co robię, czego nie robię. I jeszcze na koniec filmu taka mała aktualizacja odnośnie czyszczenia samych szyn. Aktualizacja takiego odcinka, który pojawił się kilka miesięcy temu, więc zapraszam do obejrzenia. Więc jeśli chodzi o czyszczenie i konserwację, no to można by wyróżnić trzy takie zasadnicze części, które należałoby czyścić co jakiś czas. Są to oczywiście same tory, budynki, wszelkiego rodzaju daszki i tak dalej. Tabor to jest zupełnie osobna kwestia. Oraz ta trawa. Tutaj także zbiera się kurz i zaraz pokażę, jak sobie z tym radzę. Oczywiście zawsze zaczynam od czyszczenia budynków. Używam do tego takich bardzo mięciutkich pędzelków różnej wielkości, różnego kształtu. Różnie to wygląda w zależności od sytuacji. Ja pokażę pokrótce, nie będę sprzątał całej makiety, tylko pokażę, o co chodzi. Domki na przykład i budynki czyszczę tak delikatnie czyszczę daszki budynków. Z grubsza oczywiście, bo tego nie czyszczę żadną wodą, miękko, nic, tylko po prostu omiatam delikatnie z kurzu. To wszystko sobie póki co na razie opada sobie to wszystko tutaj na tą makietę. Tak samo czyszczę pozostałe budyneczki, jakoś tam sobie opędzluję, jakieś obiekty. Też sobie coś tam staram się delikatnie mięciusieńkim pędzlem omiatać, tak żeby tego nie uszkadzać. Tak samo można delikatnie czyścić. Może ten pędzelek jest akurat za duży. Delikatnie mniejszym pędzelkiem omiatać sobie na przykład lampy i inne rzeczy. A grubszym pędzelkiem na przykład można sobie powymiatać storowiska jakieś grubsze. O, zobacz, jak się kurzy. Widzicie? I tak sobie wymiatać takie grubsze rzeczy, szczególnie z okolic tutaj właśnie rozjazdów. Tutaj się też śmieci zbierają, co czasami blokuje swobodne przełożenie zwrotnicy, bo napęd się blokuje i iglica nie dociska. A jeżeli chodzi o sprzątanie tutaj tej trawy, no to jedyna opcja jest praktycznie odkurzacz. I zaraz to pokażę. Będzie troszkę głośno, ale mam nadzieję, że w programie uda mi się to wyciszyć, więc zapraszam na odkurzanie. Więc jeśli chodzi o czyszczenie torów i powierzchni tutaj w trawa, krzaczki, czyszczę po prostu zwykłym, zwyczajnym odkurzaczem. Nie zakładam żadnej końcówki, bo robię to na najmniejszym ciągu i wygląda to mniej więcej tak. Tutaj zbieram po prostu z torów największe zabrudzenia. Jadę sobie delikatnie. I tutaj jadę sobie dalej, tak śmiało. Teraz mi to wychodzi tak troszkę niemrawo, bo patrzę w ekran kamery i jeżeli chodzi o ścieżki, tak samo delikatnie, o, jak widzicie, to jest wszystko przymocowane na wikol, więc tu się nic nie powinno z tym stać. Nie dostawiamy tak, bo zassa i wtedy może nam powyrywać krzaczki, ale jak zrobimy tak, o, to powinno być wszystko dobrze, nie powinno być praktycznie żadnych ubytków. Tutaj sobie fajnie odkurzamy, lecimy. Radzę to robić chociaż raz w roku, może raz na 2 lata, ponieważ wasza makieta nie stanie się szara po prostu, a nie zielona, więc można to śmiało odkurzać. Jeżeli mamy maty takie trawiaste kupione gdzieś tam gotowe, to myślę, że są bardziej odporne na odkurzanie, że ani raczej nie wessa. Taką trawę sadzoną elektrostatycznie radziłbym tak troszeczkę uważać i delikatnie na najmniejszym ciągu naprawdę miejscami odkurzać. Tam, gdzie widzimy, że coś jest. Jest to dosyć czasochłonne, ale tak jak mówię, myślę, że należałoby to raz na jakiś czas zrobić. Dobrze, to teraz chciałbym jeszcze przejść do części na temat czyszczenia torów.
do aktualizacji odcinka i będziemy dzisiaj kończyć. Więc tak, słuchajcie, wracając do czyszczenia torów, szybciutko przypomnę, tej gąbki kiedyś używałem dosyć często. Przy mocno zabrudzonych torach po prostu delikatnie tą gąbeczką trzeba przejechać w miejscu, gdzie jest dosyć mocno zabrudzone i to wszystko. Nie używajcie tej gąbki zbyt często, ona się po prostu kruszy i makieta cała się zaśmieca, potem te śmieci dostają się w tryby i jest czyszczenie, więc tylko w wyjątkowych sytuacjach polecam tą gąbkę. Nadal można czyścić tym urządzeniem, które kiedyś Wam prezentowałem z Woodland Scenica. Ono tutaj fajnie się dopasowuje do rowków, gdzieś tam trudno dostępne miejsca, czy też gdzieś tam na stacji. Tak, żeby nie obijać, można tym czyścić. Aczkolwiek to jest tak, że tutaj jest ten element cierny, który no jakby nie było, delikatnie nam ściera tory i robi mikroryski. Na pewno. Więc przestawiłem się teraz, jeżeli chodzi o czyszczenie torów i czyszczę troszeczkę inaczej. Mianowicie używam do tego celu tych padów właśnie z tego urządzenia, tych białych, które nasączam delikatnie benzyną ekstrakcyjną. To mam akurat pojemnik z rozpuszczalnika, ale tutaj mam przelaną benzynę ekstrakcyjną i to delikatnie nasączam i tak samo zakładam dwa takie same pady i on już tak bardzo tych torów nam nie niszczy, a benzyna bardzo fajnie, że tak powiem, usuwa zabrudzenia. Ewentualnie przy rozjazdach używam zwyczajnie kosmetycznych pałeczek do czyszczenia na przykład tutaj tych miejsc na styku iglicy i tutaj tego toru, żeby był lepszy styk. Tak samo tutaj można czyścić tym krzyżownicę i ewentualnie przy większych zabrudzeniach można tak przejechać też patyczkiem nasączonym i też bardzo ładnie się czyści. Kilka razy tak wziąć, przejechać i bardzo fajnie wszystko schodzi. To cóż, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Sprawy techniczne i trzymajcie się gorąco. Cześć.